Zobaczcie, tu mam taką torbę z elektrośmieciami, miało być do Castoramy na wymianę na wrzosy, ale niestety się okazało, że w tym roku nie było. I słuchajcie, kłopot jest z tym. Dosyć duży kłopot jest z tym. To są akumulatorki, które są bardzo często montowane w jakichś samochodzikach, UPS-ach, innych rzeczach. Niestety te akumulatory mają to do siebie, że nie wiem jak u Was, ale u mnie w takim UPS-ie ten akumulator przeżywa rok, góra rok. Podobnie w samochodach te starsze akumulatory też nie żyły za długo. Natomiast teraz, jak wiecie, są nowe generacje akumulatorów. I tu właśnie mam nowej generacji akumulator. Life po 4. Paczka przyszła do mnie w ten sposób, tylko otworzyłem, zajrzałem czy akumulator jest. Był, więc go nie ruszałem. Celowo czekałem, jak zacznę nagrywać filmik, więc możemy sobie zobaczyć, co jest w środku. Od razu. Pudełko nie jest jakoś oznakowane, natomiast wygląda na to, że tak naklejona jest metka do góry nogami, za to akumulator był do góry nogami. Ale jemu się nic nie stanie, bo to na szczęście nie jest z płynem w środku. Więc mamy coś takiego. Akumulator 100 Ah, 12 V. On jest dosyć wysoki, chyba wyższy niż taki normalny. Zaraz sobie zobaczę. Natomiast podobno ma ogrzewanie takie, jak jest potrzebne w momencie, jeśli macie jakieś kampery bądź inne rzeczy, żeby ten akumulator się za bardzo nie rozładowywał, nie uszkodził, to on ma wbudowane ogrzewanie. Z tego co widziałem w instrukcji, w tej co mi podsyłała firma. Zaraz sobie go przetestujemy pod tym względem, jak on tam ma działać. Tutaj macie opis tego akumulatora, całą instrukcję. Widać, że pudełko chyba oberwało, bo zobaczcie, tutaj jest dziurka i na akumulatorze też jest dziurka. Na szczęście ten akumulator się nie wyleje, nawet jeśli rozbijecie mu obudowę, więc to jest duży plus. Jest opisane pewnie, jak je łączyć, tak, jeśli byście chcieli powerbank zrobić, jak je sobie zrobić, jak je łączyć ze sobą, parametry kabli, no wszystko to, co jest Wam potrzebne do tego, żeby ten akumulator działał. I tu mamy jego też parametry baterii. Czyli my mamy akumulator 100 Ah i to jest Life po 4. Nie jest napisane, że był jakimś Smartem czy Mini Pro, cokolwiek, czyli to podejrzewam, że to jest ten pierwszy. Waga 23 kg. Te akumulatory są bardzo lekkie. W stosunku do takich zwykłych akumulatorów samochodowych, to one są bardzo lekkie. Terminal 8 mm, ładowanie 14,6 V, czyli takie standardowe jak w samochodzie. Macie no i co? I słuchajcie, próbowałem potestować w inny sposób, tak nie bardzo idzie, ale tutaj opracowałem super stanowisko badawcze, nie czepiać się jak to wygląda i że tam kable są na wierzchu, bo to jest tylko na moment i pokój jest zamknięty na klucz przed dziećmi. Więc, ale zresztą będzie to chodzić tam, nie wiem, 10, może 12 godzin to w nocy. Jak to wygląda? Tutaj macie akumulator, ten tutaj, on jest w pełni naładowany, naładowałem go, ładował się chyba z 8 godzin 10 amperówką, więc na pierwsze ładowanie na pewno ma około setki. Bo już był jakiś tam naładowany. Dobra, jak wygląda stanowisko badawcze? Mamy tutaj przyłącza profesjonalnie zrobione na izolację po dziadowsku. Tak, mistrz fuszerki wykonał to, nie powiem, ale to mój brat. Następnie mamy tutaj odkrytą płytę z napięciem pod jakiś taki pierwszy, lepszy, najtańszy pod pierwszy, lepszy taki zasilacz awaryjny, który no nic wielkiego nie ma, tak? Włączymy go. Jak widzicie, tu ma z przodu napięcie 230, jak jest, że jest na baterii, jest pełna bateria, naładowana bateria, mode i on będzie, ja go tu tylko wyłączę, żeby nie piszczał, bo na baterii piszczy i on sobie tam jakiś tam ten prąd przemienny produkuje, harczy przy tym, buczy, no ale to jest jeden z najtańszych, jaki możecie kupić. Ja go tam wykorzystywałem parę razy do jakichś zabawek, bo wiecie, że te akumulatory zwykłe no u mnie wytrzymują góra rok wytrzymują, bo później padają. On był chyba kiedyś używany do UPS-a jako do kamer. Dobra, teraz tak. Mamy pomiar
natężenia i zobaczcie, tu jest pomiar, wyjdzie amperów, już przełączam. DC. Macie? W tym momencie praktycznie nic nie bierze, bo dlaczego bym miał brać? A, dobrze, że kamerę włączyłem. Dobra, zobaczcie. Mamy obciążenie na samym działaniu przetwornicy jest 0,8 ampera. Będzie to wyglądało na tej zasadzie, że postaram się obciążyć to mniej więcej natężeniem 10 amperów. Chodzi generalnie o to, że przy prądzie stałym nie mam nic takiego, a nie chcę jakichś tam wielkich żarówek montować, żeby tu obciążyć 10 amperów akumulator na prądzie stałym, więc pomyślałem, że założę przetwornicę. Z tej przetwornicy podłączę cokolwiek na 230 tam już powinno być spore obciążenie. Będę to wszystko nagrywał, tutaj macie stanowisko do nagrywania na GoPro, będzie timelapse zrobiony. Ja zrobię kilka tych pomiarów oczywiście. Tam przez tydzień będę ładował ten akumulator, natomiast dla Was zostawię tylko jeden z rozładowywania i ładowania. Zobaczycie mniej więcej ile to czasu. Oczywiście mniej więcej nie będzie to idealny pomiar, bo nie będę kupował celowo stanowiska pomiarowego dla akumulatorów, natomiast coś takiego powinno już dać jakiś realny efekt, że jeśli będzie się ładował ponad 10 godzin, to znaczy, że jakoś te 100 amperów wytrzymuje. Pamiętajmy, że on się pewnie też do zera nie rozładowuje. No i jeśli będzie pod 10 amperowym około 9-10 godzin obciążenia chodził, to też będzie miał właśnie te 100 amperów. A następny odcinek pokażę Wam, jak już to ładnie zrobiłem na innym zasilaczu awaryjnym. Dobra, szukam obciążenia. Powiem Wam tak, że wcale nie jest łatwo zrealizować obciążenie 10 amperów na takim akumulatorze, ponieważ wszystkie rzeczy teraz są energooszczędne. Nawet taka głupia lampka z Ikei ze zwykłą żarówką jeszcze, to musiałem przynieść taki kombajn. I teraz w momencie, kiedy włączę wszystko, jasno, jest fajnie. Tam tutaj pokazuje połowę z obciążenia, tak? I mamy obciążenie na poziomie około 10 amperów, czyli teoretycznie około 10 godzin powinien wytrzymać taki akumulator. Sprawdzimy. Odpalamy timelapse, mamy jedną klatkę co 60 sekund, nie wiem czy Wy widzicie. Już się nagrywa jedno zdjęcie co 60 sekund. Zobaczymy ile to wytrzyma. Tu już z 5 minut działa, ale to tam błąd pomiarowy będzie. Widzimy się za 10 godzin. I udało się akumulator rozładować, nie do zera, bo niestety UPS mi odciął, bo ma zabezpieczenie też akumulatora, ale wychodziło z badań mniej więcej przez cały czas, jak tak sprawdzałem, co jakiś czas to było między 10,5 a 11,5 ampera obciążenia, więc wyszło mi tutaj, zaraz sprawdzę, tutaj tam zacząłem nagrywać i Wam podam, ale wygląda na to, że akumulator ma mniej więcej tą deklarowaną pojemność, czyli to co najważniejsze, czyli nie jest oszukany. Co jest fajnego w tym akumulatorze? On jest malutki. Tak jak Wam pokazywałem wcześniej, te akumulatory względem zwykłych akumulatorów samochodowych są dużo mniejsze. No i pokażę Wam też w następnym filmie, jak mam go zamiar wykorzystać, bo tamto co tam jest z tyłu to jest liche, natomiast będziemy teraz montować coś troszeczkę lepszego, chociaż też z tamtego urządzenia nie jestem zadowolony, ale to pewnie też głównie przez akumulatory. Dobra, włączyłem teraz, jak widzicie, ładowanie. Ładowarka ładuje 10 amperów, więc powinno nam się to ładować około 10 godzin. Timelapse też już chodzi na to, więc mam nadzieję, że tutaj będziemy sobie nagrywać, jak ta... Poczekajcie, poprawimy, jak ta czerwona diodka się świeci. Jak się zaświeci tutaj na zielono, to znaczy, że jest naładowany. Niestety popsuł mi się watomierz, więc w tak krótkim czasie nie załatwię nowego, a chciałbym ten film, żebyście zobaczyli, bo akumulator warty uwagi. Przynajmniej ta moja wersja, którą dostałem. I podsumowując, bo na filmie niestety nie wrzuciłem zegarka, genialnie to zrobiłem, ale wygląda to tak, że
czas rozładowywania wyszedł około 10 godzin, czyli wychodzi na to, że te 100 Ah powinien mieć ta wersja, którą dostałem. Czas ładowywania około 10 godzin, natomiast czas ładowania około 12 godzin. Normalne przy akumulatorach, że więcej energii biorą niż oddają. I mam nadzieję, że wreszcie na takich akumulatorach uda mi się zbudować porządnego UPS-a do tych wszystkich drukarek, które tutaj u mnie wiecznie hałasują na filmach i cały czas coś produkują. Dajcie znać, co sądzicie o tych akumulatorach LiFePO 4, tych i innych, jak byście je wykorzystali i czy macie je i testujecie. Dziękuję za dzisiaj, widzimy się przy okazji kolejnego odcinka.